Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Czyżby nam się udało w końcu? Poprosimy o sygnał, czy Tak, nas słychać, czy wszystko widać. my tutaj usilnie działamy, żeby wszystko działało, ale jak zwykle technologia. Że dajcie nam znać, proszę, czy nas słychać i czy nas widać. O, Jest! fantastycznie. Hurra! Dobra, to w takim razie ja oficjalnie rozpoczynam to spotkanie, rozmowę. Bardzo się cieszę, że ci, którzy wytrzymali, dotrwali do tego spotkania, mają szansę posłuchać, jak to było z tym wyborem. Ja się nazywam Ewa Turek i jestem kuratorem tej całej organizacji, czyli TEDx Warsaw Women, który 9 grudnia wydarzy się w Warszawie. Natomiast ze mną jest Monika Dąbrowska, która jest mentorką, trenerem, coachem i, jak sama sobie mówi, mamą i biegaczką. Tak, tak, tak. Chociaż ostatnio mam wrażenie, że ta biegaczka jest na wyrost, bo trochę mniej biegam, ale cały czas Ale wracam. na pewno Wracam. masz 1000% więcej biegania ode mnie. Moi drodzy, chcemy to spotkanie i rozmowę poświęcić, żeby Wam opowiedzieć, jak wygląda proces wyboru tych osób, które witamy wszystkich bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy, że jesteście. Na pytania będzie jeszcze za chwilę czas, natomiast ja chcę Monikę wypytać o to, jak wyglądał ten proces wyboru tych kilku czy kilkunastu osób, które zobaczymy na scenie. Bo pewnie jak już obserwujecie nasz tutaj fanpage, to wiecie, że w tym roku rozbiliście bank. To na pewno, ponieważ 650 osób czy zgłoszeń było do sprawdzenia i do rozważenia. Także Moniko, zadam Ci pytanie, w ogóle po co jest ta selekcja i po co jest ogłoszenie, że zbieramy tutaj kandydatów na mówców? Dlaczego? Dlaczego i skąd taki pomysł? E, ja może jeszcze dodam tylko jedną rzecz, że my nie jesteśmy jeszcze na 100% na końcu tego procesu, także to jeszcze doprecyzujemy później, ale sam początek procesu dlatego jest tak wcześnie, żeby po pierwsze osoby, które chcą wystąpić na czerwonej kropce właśnie miały szansę się zgłosić i bardzo się cieszymy, że tyle osób faktycznie widzi naszą scenę. Tak, jak pisze tutaj, widzę Ania Dealer, ktoś poszalał z promocją wydarzenia. No, staramy się u siebie przez swoje media społecznościowe, przez swoich znajomych także siać tę Tak. informację, roznosić tę informację o wydarzeniu TEDx Warsaw Women. Uważamy je za bardzo wartościowe. Stąd też pomysł na to, że być może więcej osób będzie chciało zajrzeć do nas, będzie chciało wystąpić na tej scenie. Natomiast dzisiejszy też ta nasza rozmowa wyniknęła z naszych rozmów zespołu, ponieważ stwierdziliśmy, że być może chcielibyśmy też poprawić jakość tych zgłoszeń, bo to w naszym interesie tak naprawdę jest i w waszym Waszym jako też. publiczności, tak też, żeby osoby, które się zgłaszają, wiedziały tak naprawdę, czego my szukamy. Czyli I jakie myślę, kryteria są tak, ważniejsze tak. w całym tym procesie? Tak. Myślę, że jest kilka takich rzeczy, które umykają po prostu gdzieś, które nam by się wydawały oczywiste, jako osobom, które już od jakiegoś czasu z tym TEDxem mają do Czyli my czynienia. jesteśmy zanurzone, bo Monika jest już czwarty raz. Ja chyba od 8 czy 9 lat jestem w tym środowisku, więc dla nas jest to oczywiste. Tak. I jest to typowa klątwa wiedzy, gdzie my już wiemy, o co chodzi, natomiast wszystkie osoby, które mają ochotę stanąć na czerwonej kropce, mogą nie wiedzieć. Więc Dokładnie. jakie są te kryteria? To w ogóle wróćmy do tego, czym jest TED, który ma hasło Ideas Worth Spreading, tak? Czyli idee warte rozpowszechniania. I te idee to jest coś bardzo ważnego. I tutaj widzę, że Ania dodała informację, że Agnieszka o tym wspominała kiedyś. Jak najbardziej, no Agnieszka o tym mówiła, ponieważ
miała bezpośredni kontakt również z nami, w związku z tym Wie, o od co strony, chodzi. tak, od strony osoby występującej na scenie na pewno była w stanie to też inaczej przekazać. To No to Moniko, pytanie, czy ważniejsza jest osoba, która będzie mówiła o swoim pomyśle, czy zupełnie coś innego? najważniejsza jest idea. Zapamiętajmy, najważniejsza jest idea, czyli to, o czym dana osoba chce opowiedzieć. I to nawet tutaj myślę, że ciężko jest, czasami jest trudno odróżnić, czym jest temat, a czym jest idea. I my często w zgłoszeniach widzimy bardzo dużo ciekawych tematów, ale trudno nam odnaleźć ideę, która się kryje za danym tematem czasami. Mhm. W tych zgłoszeniach również się sporo takich zdarzyło. Mhm. To Moniko, ja może zadam bardzo precyzyjne pytanie. Czego unikać w takim zgłoszeniu siebie czy kogoś, co no, nie pomaga tej osobie, Mhm. która stara się wejść na tą czerwoną kropkę? To jest świetne pytanie. Ja mam nadzieję, że odpowiedź na to pomoże Wszystkim. tym osobom, tak, które bardzo by chciały się znaleźć na tej czerwonej kropce. Ja osobiście, gdybym się zgłaszała, to unikałabym tak. Unikałabym powtórzeń, ponieważ często mamy takie sytuacje, że jeżeli ktoś zobaczy na scenie TED-a osobę, nie wiem, opowiadającą o danym temacie, to stwierdza, o, ja mam taką podobną historię, to ja również się zgłoszę. Tylko, że niestety to akurat działa nam odwrotnie, ponieważ dla nas jest bardzo ważne, żeby to był oryginalny temat. Żeby nie było właśnie tych powtórzeń, że rokrocznie ten sam temat, o tym samym. Zresztą TED od nas tego wymaga, żeby to były idee unikalne, żeby nawet jeżeli temat jest podobny, to żeby on był zupełnie innego, jakby z zupełnie innego kąta bądź innej Tak. perspektywy. Zależy Bo ja tutaj dodam, że każdy, kto organizuje konferencję TEDx z tym X-em, czyli to jest konferencja na licencji TED-u głównego, który jest w Stanach Zjednoczonych. I jako organizatorzy my musimy działać zgodnie z wytycznymi tej licencji. Więc między innymi to hasło różnorodność tyczy się również tematów. Dokładnie, dokładnie. I Czyli to jest, unikać tak, tego, czyli już mamy pierwszy punkt, unikać powtarzających się tematów. dokładnie. Więc Co jeszcze? jeżeli widzimy faktycznie, to żeby nie było to. Na przykład w ubiegłym roku, w ubiegłej edycji był tematem menopauza. Więc Tak. takie zgłoszenia w tym roku też były Dokładnie. i dlatego no, siłą rzeczy nie miały szansy się znaleźć w finale. Tak, a być może na przykład osoby, które taki temat zgłosiły i w tej chwili nas oglądają, zastanowią się, jak w innym kontekście mogłyby podejść do tego tematu i nie wiem, zerkną sobie na różne mowy TED-owe w danej tematyce i pomyślą, czy one są w stanie coś nowego pokazać o menopauzie, czy coś, Może czego jakaś w ogóle inna nie teza było, tak? jest Dokładnie. w tym temacie. Coś, co pomoże innym ludziom też, tak? Bo tutaj też nam zależy na tym, że te idee warte rozpowszechniania, ta druga część, czyli warte, to też jest bardzo istotne, bo zależy nam na tym, żeby to ludzie. Dobrze, ale skupiamy się na razie Okej. na tym, czego unikać, czyli mamy już powtarzalność tematu. Co Tak. jeszcze? Myślę, że należy unikać takiego sformułowania, chcę się podzielić swoją historią. Ja tak trochę Szanujemy wszystkie uogólniam. historie. Tak, szanujemy bardzo. Mam Tak, to, co było powtarzalne, bo też oglądałam wszystkie te wpisy, powtarzalne, że mam super doświadczenie, mam wspaniałą historię i chcę o tym opowiedzieć dla innych. I to jest fantastyczne, tylko to nie jest, nie mamy tutaj tezy, nie mamy tu idei, która może nas zachęcić, organizatorów, do tego, żeby wiedzieć, że akurat ty i twoja historia jest tutaj kluczowa. Tak? dokładnie tak. No Wyjaś dobrze. mi to z ust, Kurczę, naprawdę. przepraszam. Czyli mamy już dwa główne hasła. Tak. Powtarzalność tematu i wychodzenie z takiej pozycji, mam super historię, chcę o tym opowiedzieć. To jest niewystarczające. Po Tak. prostu. Myślę, że bardzo istotną rzeczą, którą można umieścić z kolei w zgłoszeniu, jest pokazanie, czym może ta idea pomóc innym. Jeżeli ktoś jest w stanie wypunktować, że osoby, które wysłuchają mojej historii, będą potrafiły, nie wiem, zrobić to i to, albo będą wiedziały, jak sobie poradzić z tym i tym, czego
gdzie takiego podejścia jakby nie ma, nie jest znane takie podejście szeroko, bądź nie ma go w ogóle, przynajmniej To teraz w Moniko, wiedzy pytanie ogólnodostępnej. kolejne. Czy osoba, która się zgłasza, może ma swoją tezę, ale tezę opiera wyłącznie na swojej historii? Czy to jest wystarczające? Tak, ja myślę, że to jest też jedna z takich rzeczy, którą warto poruszyć, ponieważ nam zależy też na tym, aby ta idea dotyczyła wielu osób. Nie tylko, że okej, mnie to pomogło i może komuś to pomoże, tylko bardziej chodzi nam o coś takiego, co jeżeli inne osoby się dowiedzą, to wręcz mamy nie tylko przekonanie, ale wiedzę na ten temat, że to im pomoże. To jest dosyć trudny aspekt, ale jesteśmy w stanie go wyciągnąć z takich idei, które naprawdę Ja bym tu są jeszcze warte dodała, rozpowszechnienia. tak, dodałabym do tego, że oprócz tego, że oczywiście kluczowa jest historia i własne przeżycia, bądź nie wiem, udział w badaniach, które się organizowało, w każdej mowie TEDowej, TEDxowej ważne jest, żeby też sięgać po zewnętrzne autorytety, badania, żeby to nie była tylko i wyłącznie opinia tej osoby. Tak. Jak prześledzicie wszystkie wystąpienia, większość, to oprócz tego, że jest moja historia, to również są badania czy doświadczenia szersze niż tylko tej jednej osoby. Więc pamiętajcie, żeby przedstawiając siebie, swoją tezę, popartą oczywiście historią, też powiedzieć o czymś szerszym, żeby to był też również czynnik taki naukowy, czyli autorytet zewnętrzny, który jest na dowód tej tezy. Tak, idealne w ogóle byłyby badania, które ktoś Mhm. przeprowadził, bo takie sytuacje również mieliśmy, że mówcy TED-owi, szczególnie ci, jak patrzymy na TED-a amerykańskiego, to tam jest bardzo dużo Mhm. naukowców, którzy pokazują wyniki swoich badań. To jest, myślę, bardzo ciekawy aspekt. U nas trochę mniej jest takich, ale może fajnie by Tak. było, żeby były. Tutaj od razu na bieżąco odpowiadamy. Ania Tak. napisała, że trudno prześledzić, tak, wszystkie TEDy, które chronologicznie. Mamy tu na myśli bardziej skupiając się na naszym TEDzie, bo jest to już 9. edycja, więc żeby sięgnąć przynajmniej rok wstecz i zobaczyć, jakie były tematy, jakie były mowy, i pod tym kątem dobrać coś, co jest nowym spojrzeniem albo zupełnie nowym tematem, żeby przykładowo ten temat I tu, ale menopauzy, tak? menopauzy, tak. Ale ja tu jeszcze podpowiem Ani, że wystarczy naprawdę na kanale TEDx na YouTubie wpisać TEDx Warsaw Women 2021 i wyskakują mowy z Tak, tego roku. To tak, naprawdę playlista. nie jest trudno znaleźć chronologicznie z danego roku wystąpienia. No dobrze, to teraz przejdźmy do takiego etapu, czyli co się dzieje, co się działo po tych zgłoszeniach. Czyli Tak. mamy listę 650 zgłoszeń i co dalej? Czy jesteś sama? Na szczęście nie. Na szczęście nie, bo nie wiem, czy bym dała sobie radę z aż taką ilością, aczkolwiek ja absolutnie wszystkie te zgłoszenia przeczytałam. Przy czym myślę, że to też jest istotne dla osób, które chciałyby się zgłosić. Ja zawsze zaczynam czytanie od tematu idei. I mamy dane, które spływają z formularzy w Excelu i jestem w stanie sobie przeczytać najpierw tą komórkę, gdzie jest idea, temat I co Cię i wszystkie, zainteresuje, i zatrzyma? wszystkie, które są najciekawsze, doczytuję dogłębnie już bardziej. Natomiast Czyli jeżeli... przeczytałeś wszystkie? Tak, I wszystkie informacje. wszystkie, większość informacji. W niektórych przypadkach faktycznie takimi danymi, które mogłam pominąć, to były dane adresowe albo No imię i tak. nazwisko osoby. To też jest Nie na tym akurat etapie. nie moja kolejność czytania. Tak? Mhm. To, co mnie interesuje najbardziej, to, co osoby z działu Speakers interesuje, jest to właśnie idea, jest to sprawdzenie, czy to jest temat TED-owy. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie na tej konferencji taki temat umieścić? No dobra, jest czyli tak. mamy już pełny przegląd. Jak wyglądał ten wybór?
Wybór od kuchni wyglądał w ten sposób, że zespół Speakers przejrzał wszystkie zgłoszenia i mieliśmy głosowanie. Mieliśmy głosowanie całego zespołu mentorów i wybraliśmy shortlistę ze zgłoszeń, po czym zebrała się komisja. Dyskusja burzliwa. Była burzliwa dyskusja. Przy czym podczas komisji rozpatrywaliśmy różne kandydatury. To nie były tylko kandydatury ze zgłoszeń, ponieważ to, co myślę, że warto wiedzieć, to, że my tak naprawdę mamy kilka źródeł pozyskiwania mówców. Formularz nie jest jedynym źródłem. Formularz jest jednym z źródeł. Drugim źródłem są zgłoszenia wewnętrzne, czyli wszyscy z zespołu mają możliwość zgłoszenia mówcy Swojej kandydatury. z ideą, które uważają za naprawdę ciekawe. Czyli są to te osoby, które jeszcze nie wiedzą, że są zgłaszane. Tak. I jest to, powiedzmy, kolejna grupa, a dla nas materiał do analizy. Tak. No w tamtym roku mieliśmy również taką sytuację, że jedna z mówczyń, mówię tutaj o Nilofar, to z kolei była osoba, którą ja zgłosiłam jako członek zespołu, ponieważ spotkałam ją na jakimś innym evencie kobiecym i po prostu bardzo mnie przejęła Czyli było to historia twoje afgańskich zgłoszenie. kobiet. Mhm. Tak, tak. Mhm. I jakby myślę, że dużo jest też takich sytuacji, że gdzieś członkowie naszego zespołu spotykają jakieś osoby, które je poruszą. I wówczas jest duża też szansa na to, żeby... Czyli jest to sygnał dla Was wszystkich, którzy myślą, żeby kiedyś stanąć na scenie, aby nie trzymać tej swojej wiedzy i doświadczeń w swojej szufladzie, tylko żeby pokazać światu, bo nigdy nie wiadomo, kto i kiedy zobaczy jakieś nagranie, będzie na jakimś evencie, czy pozna jakąś osobę, która co zrobi? Wrzuci tę Zaprosi was. kandydaturę do rozważenia. Naprawdę. Ja to zawsze powtarzam. Szczęściu trzeba pomóc, czyli pokazać światu, co robię, czym się interesuję, swoje hobby, swoją fascynację, te idee, które na co dzień tak wykonujemy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy na drodze stanie ktoś z zespołu TEDxowego. Tak, i sprawi, że przekona Was do tego, abyście chcieli w ogóle wystąpić na Czerwonej Kropce, bo trochę różne są procesy w tych dwóch różnych przypadkach. No dobrze, ale to czyli jest tak. dopiero kawałek Tak. tego procesu, ponieważ jak już się właśnie zbierze komisja i komisja rozważy z różnych źródeł kandydatów, tworzymy shortlistę, następnie akurat do tej pory było tak, że ja się bezpośrednio kontaktowałam z osobami, proponując im wejście do procesu kandydata na mówcę TEDx Warsaw Women. Czyli precyzując, Tak, w momencie, wracamy do- kiedy jest już ta krótka lista, to kontaktujemy się z tymi osobami z pytaniem. Mamy Zazwyczaj takie telefonicznie, zaproszenie, tak. chyba że nie ma w formularzu, czy tam my nie znamy numeru telefonu, to próbujemy w inny sposób. Mhm. I kontaktujemy się z osobami, które widzielibyśmy na scenie, bądź też zdarzają się takie sytuacje, że nie wiem, jakiś temat nas interesuje, ale nie jesteśmy w stanie sprecyzować idei, która za nim stoi. I też Czyli możemy krótko się rozmowy, skontaktować rozmowy, tak, i żeby poprosić o doprecyzować. doprecyzowanie. I może się zdarzyć tak, że po doprecyzowaniu uważamy, że ta idea jest ok, a może się tak zdarzyć, że po prostu stwierdzimy, że to jest Podziękujemy. jednak za bardzo powtarzalne, albo że kontekst To, co bym chciała niewłaściwy. dodać, że te osoby, które nawet odpowiedzą super, tak, zgłaszam się, jestem chętny, co dalej, Tak, to nadal są kandydaci na scenę, ponieważ sama obserwowałam już takie historie, w których kiedy kandydat, czyli osoba otrzymywała zaproszenie, niekoniecznie w naszym TEDxie, ale byłam mentorką też w innych, gdzie osoba zaproszona była już tak pewna swojego wystąpienia, że nie pracowała nad tą swoją mową.
Czyli finalnie okazywało się, że na próbie generalnej to, co pokazał mówca, nie nadawało się na wystąpienie na tak prestiżową scenę. No i oczywiście no, były złość, zgrzytanie zębami, ale no, takie są też wytyczne TED-u, żeby ze sceny wybrzmiały dobre mowy, przygotowane mowy. Dlatego nawet ci, którzy dzisiaj mają już zaproszenie z naszej strony, nadal wiedzą, że są kandydatami. Tak. I teraz co się dzieje dalej? Kandydaci mają bardzo ciekawy proces przygotowany. Mamy przynajmniej 3 warsztaty dla nich i to są warsztaty zarówno z wiedzy na temat tego, czym w ogóle jest TED i jak powinna wyglądać mowa na czerwonej kropce, zarówno z opanowania stresu. To jest też bardzo ciekawy warsztat, żeby zapanować nad sobą, nad swoim aparatem mowy i generalnie. No i właśnie, a propos aparatu mowy, to trzeci z kolei warsztat mamy taki dotyczący wystąpień publicznych. I myślę, że to są takie rzeczy, które bardzo pomagają. Tak. Już nie mówiąc o tym, że każdy z naszych kandydatów ma wspaniałego mentora. Czyli i- łączymy pary. Tak. tak, Kandydat tak, ma swojego i opiekuna, mentor. że tak powiem. I to jest praca przez kilka tygodni w tych parach. Jeśli nie miesięcy nawet, No powiedziałabym. tak, miesięcy, kilkunastu tygodni. Tutaj Ania napisała kolejne pytanie, czy rekrutacje do innych TED-owych wydarzeń odbywają się w tym samym czasie? Nie, bo każda licencja to jest inny termin, inne miasto, więc Inny zespół. inny zespół, tak, oczywiście, więc najlepiej śledzić poszczególne wydarzenia TEDxowe i śledzić, w jaki sposób oni zapraszają mówców na swoją scenę. Także każde wydarzenie TEDxowe to jest inny zespół, inna licencja, ale te same zasady. Natomiast to, co dla nas jest, myślę, takie wyjątkowe, to jest właśnie, to są zarówno te warsztaty, jak i opieka nad mówcami od pierwszej rozmowy właściwie do samego pojawienia się na scenie. I właśnie te etapy weryfikujące w międzyczasie, czy ta osoba jest zaangażowana, czy pracuje nad swoją mową, czy my widzimy, że Czy ta jest mowa tam już klarowna faktycznie, teza? tak, czy ta idea Tak. jest i czy ona jest warta rozpowszechniania. I dzięki temu myślę też, że te wydarzenia są tak wyjątkowe, bo to jest naprawdę praca wielu miesięcy, wielu osób. Tak, no trzeba też pamiętać, że emocje rosną w miarę zbliżania się do wydarzenia, bo zaznaczę jeszcze jedno, w większości, w 99% osoby, które stają na scenie nie są zawodowcami, nie są mówcami zawodowymi, więc tym bardziej ten proces przygotowań i wsparcia ze strony mentora i całego zespołu jest tu kluczowy. Emocje są, tym bardziej, że formuła TEDxowa jest taka, że w dniu konferencji jest tylko jedna próba. To znaczy jest tylko jedno wyjście na scenę i to wszystko jest nagrywane. Więc odpowiedzialność za to, żeby wyjść i powiedzieć tą mowę, którą się przygotowało, ćwiczyło wielokrotnie, jest naprawdę wysokim poziomem stresu. I to Tak. widać za kulisami. Zdecydowanie mogę to potwierdzić. W ubiegłym roku, jak wszystko oglądałam od zaplecza, tam poklepując, że tak Emocje powiem, po są. plecach naszych występujących, to faktycznie emocje sięgały zenitu i po zejściu ze sceny to była taka ogromna były ulga. łzy. Nawet były łzy, także Tak, pamiętajcie i naprawdę. ale łzy wzruszenia i Tak, radości. no takiej ulgi, że już jest po i że się zrobiło dobrą robotę. Także to, co się powtarza już w dniu konferencji, to, co się słyszy z widowni i z publiczności, że jest takie wow, że to są świetne mowy, różnorodne, czasami wzruszające, czasami radosne, ale na pewno ciekawe, więc przez te kilka miesięcy cały ten zespół, ponad 20 osób, doprowadza ten projekt do finału, żeby ten dzień konferencji i transmisja pokazało najlepsze mowy w najlepszej wersji.
Ale fajnie, że wspomniałaś o tej różnorodności jeszcze, Mm. bo to też jest istotny temat dotyczący wyboru mówców, ponieważ wszyscy wiecie, że mieliśmy 650 zgłoszeń, ale to nie znaczy, że mieliśmy 650 tematów. Mm. Bo to też jest kolejna rzecz, że na przykład może się tak zdarzyć, że w tym samym roku akurat zgłosi się kilkanaście osób z bardzo podobnym tematem. I to jest właśnie nasz dylemat, nasza w tym głowa, żeby wybrać w danym temacie taką ideę, która naszym zdaniem najlepiej się sprawdzi. To I może być Moniko, tak, że ktoś, nie wiem, tak, zgłosił się z jakimś tematem, później ale widzi jeszcze ten temat 10 na innych scenie i ojejku. to ja zapytam Ciebie, spośród tegorocznych zgłoszeń, jaki temat się powtarzał najczęściej? A ja nie wiem, czy ja chcę już to zdradzać. Aha. Znaczy, okej, dobra, to cofam pytanie. Kiedy zaczyna się rekrutacja na następny rok? Zapytała Ewa. Myślę, że jak ochłoniemy, złapiemy oddech Myślę, że po. kwiecień, maj. Najczęściej zaczyna Tak. się gdzieś tam kwiecień, maj i ogłaszamy to wszędzie, gdzie są nasze social media, także wystarczy po prostu obserwować nasze tutaj kanały. Dokładnie. Moniko, czy chciałabyś jeszcze coś dodać do tego procesu? Do procesu. Na pewno chciałabym dodać to, że staramy się oczywiście wszyscy w zespole być najbardziej obiektywni, jak się tylko da. To między innymi z tego wynika fakt, że ja zaczynam przeglądanie tych zgłoszeń od tematu, a nie od nazwiska, bo na przykład Tak. wiele osób, które się zgłaszały, wiedziałam doskonale, że się zgłosiły, bo dały mi również o tym znać. Natomiast ja od razu uprzedzałam, że to nie jest tak, że jak kogoś znam, to ma gwarancję wystąpienia. I tutaj naprawdę sumiennie do tego podchodzimy. To nie jest tak, że po znajomości można sobie wskoczyć na Nie, scenę. dyskusje są bardzo burzliwe. Tak. Ja mam takie dodatkowe pytanie. Czy na scenę TEDxową mają szansę dostać zaproszenie albo zgłosić się osoby tak zwane sławne, celebryci albo no, po prostu osoby, które są świetnie rozpoznawalne? Ja uważam, że jak najbardziej, natomiast na pewno nie z takimi tematami, z którymi one gdzieś już szeroko występowały. Bo to wtedy nie jest w żaden sposób oryginalne. To też jest TED, zasada tak, TED-u, że to ma być nowy temat, znaczy dokładnie. nowe wystąpienie. Już nie mówiąc o tym, że to wystąpienie jakby po jego wykonaniu i nagraniu należy do TED-a, tak? Więc jakby ta No osoba nie będzie powielać tego samego wystąpienia nigdzie i jakby powinna ten temat poruszyć tylko i wyłącznie w mowie TED-owej i jakby to jest też Czyli myślę bardzo oryginalność istotne. tematu Tak. i wystąpienia. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Powiedziałaś o tym, że my jako organizatorzy doprowadzamy do takiego momentu, w którym ta mowa jest nagrana, zmontowana. My to wysyłamy do centrali, czyli do TED-u w Stanach Zjednoczonych i już nasza praca jakby na ten moment się kończy, bo po ich stronie ich zespół ogląda, decyduje, czy zatwierdza, czy jest to wystąpienie, które jest zgodne z zasadami TED-u i jeśli tak, to wtedy jest wrzucane na ich kanały. Najczęściej jest to po prostu ich kanał na YouTubie, czyli Tak. TED Talks. Mhm. I to, co Magda, przepraszam, Monika powiedziała, my nie jesteśmy właścicielem tego nagrania, ani nawet mówca, który wystąpił, też nie jest właścicielem tego. Oczywiście może to się dzielić tym i pokazywać na swoich kanałach, natomiast to oryginalne nagranie jest na ich kanałach, czyli TED Talks na YouTubie. Dokładnie. Myślę, że to też wałkujemy wielokrotnie z kandydatami, bo dużo osób ma takie pomysły, że nie wiem, będzie sobie wycinać kawałki tej mowy i gdzieś udostępniać. No niestety nie ma takiej możliwości. Mówca, który się zgłasza, który zostaje też przez wszystkie nas, deklaracje. zostaje przez nas Mhm. wybrany już, że wystąpi na scenie, zgadza się również na to, że te prawa do Autorskie. wystąpienia Mhm. są. Aniu, dziękuję za Twoją aktywność. Kolejne pytanie. Czy łatwiej wystąpić, jeśli się zgłosi mowę po angielsku, czy nie ma to znaczenia?
Nie ma Nie to ma. znaczenia. Najważniejsza jest idea, tak jak już tutaj rozmawiałyśmy. Natomiast oczywiście decyzja, czy będzie to wygłoszone w języku polskim czy angielskim, następuje w trakcie już pracy. Tu pamiętam na przykład takie doświadczenie, kiedy w innym TEDxie, takim uczelnianym, brałam udział jako mentor i była tam pani profesor, Polka, która od X lat jest w Stanach Zjednoczonych i tam pracuje w języku angielskim. I na przykład zdecydowała, że jej mowa będzie w języku angielskim, aby była łatwiej dostępna dla tych osób, które są w jej środowisku, na jej uczelni, czy w ogóle w anglojęzycznych środowiskach. Więc to jest zawsze decyzja. My tutaj nie decydujemy, nie narzucamy też, czy będzie to w języku polskim czy angielskim. Tak. Bez względu na to, czy ktoś jest Polakiem, czy nie jest Polakiem, bo mieliśmy różnych Mhm. mówców. I mogą te osoby jak najbardziej wystąpić w języku angielskim bądź w języku polskim. Raczej nie pamiętam, żeby jakiekolwiek inne języki były, bo my mamy wsparcie ze strony tłumaczy Mhm. na wydarzeniu, natomiast myślę, że ograniczamy się do tych dwóch. To są takie Tak. główne języki. Także osoby, które są na żywo na widowni też nic nie tracą, bo te mowy, które są wygłaszane w języku angielskim są od razu tłumaczone też na język polski i odwrotnie, tak żeby osoby, które są anglojęzyczne też rozumiały, co się dzieje w języku polskim. Tutaj dodam jeszcze taką informację, że oprócz mówców my poszukujemy artystów. Tak, tak, jak najbardziej, bo to też są osoby, które wystąpią na scenie i tu też staramy się być różnorodni i Różnorodni. unikalni. Tak jak w tamtym roku mieliśmy wspaniałą balerinę na Mm. deskach Teatru Szóste Piętro. Były bębny, był DJ 70+, Tak, naprawdę taniec brzucha, więc taniec z szablami, więc słuchajcie, to jest z naprawdę wachlarzami. z wachlarzami, więc różnorodność to jest nasze imię. Aniu, możesz pytać jak najbardziej, Tak, my bo się jak, bardzo cieszymy, jak tak, są pytania. bo jak ty pytasz, dziękuję Ci za Twoją odwagę, to wtedy więcej się dowiadują też inni. I myślę, że kończąc tą opowieść o procesie, podsumuję może w taki sposób. Warto pomóc swojemu szczęściu. Warto, żeby nie czekając na kolejne wydarzenie TEDxowe, żeby pokazywać swoje czy hobby, czy zainteresowania, czy osiągnięcia w swojej dziedzinie, bo szczęściu, pomagając, pokazując to światu, można być zaproszonym albo zgłaszając siebie, można już pokazać dorobek, który się ma w danej dziedzinie i dzięki temu obronić tezę, że to, co chcesz powiedzieć ze sceny, jest warte rozpowszechniania. Jeszcze mi się przypomniało coś. Co? Ponieważ kilka osób mnie pytało, ja zupełnie o tym zapomniałam, a teraz myślę, że to warto o tym wspomnieć. Kilka osób mnie pytało, czy ilość zgłoszeń ma znaczenie. To ja od razu powiem, że nie. To nie, jeżeli, nie wiem, ktoś jest zgłoszony przez 20 osób, czy też sam się zgłasza jako jedna, jedyna osoba, to naprawdę ma dużo mniejsze znaczenie niż to, jaka jest idea, jaki jest temat danej mowy. Monika zadała bardzo ciekawe pytanie, czy w momencie zgłaszania się jest narzucony jakiś temat, czy nie? Jakiś Tak, ogólny tak. temat. Więc do tej pory mieliśmy często taką sytuację, że mieliśmy temat przewodni, jeśli chodzi o konferencję. Tak, globalnie. TED Woman globalny. Tak, w tamtym roku był to temat What Now i tu bardzo zwracaliśmy uwagę właśnie na to, żeby te mowy były dopasowane do tego tematu. W tym roku nie ma jakby narzuconego tematu ze Stanów Zjednoczonych, z TED-u głównego. W związku z tym mamy tutaj jakby większą dowolność. Drugie pytanie to jest, czy jest ćwiczone tempo wypowiedzi
czy w jakiś sposób narzucone przez mentorów? Czy Na, są na takie pewno nie wymogi? narzucane, natomiast jest bardzo dużo konsultacji. Mamy zarówno w trakcie mamy próby mów, jaki jest bezpośrednio kontakt z mentorami przez cały czas, właściwie od sierpnia, tak, Mhm. zaczęliśmy do samej konferencji. Cały czas jest Mają, tak, praca, cały czas. mają w tej chwili jeszcze kandydaci, ale docelowo mówcy mają wsparcie w postaci mentorów i oni naprawdę zarówno pod względem merytorycznym mowy, jak i pod względem tych trochę może nietematycznych rzeczy, czyli takich bardziej fizycznych, warsztatu mowy, Mhm, tak, mhm. zdecydowanie występują. Dobrze, jest tu pytanie o bilety. Będziemy to ogłaszać, myślę, że październik, listopad, także jest spokojnie. I o program widzę. I o program. Program będzie się tworzył, jak już ci nasi Tak. kandydaci też pokażą swoje idee i w międzyczasie na kolejnej próbie. Tak, bo to wynika też dokładnie z tego, co powiedziałyśmy wcześniej, E, czyli z tego, że obserwujemy cały ten proces, patrzymy na zaangażowanie i te osoby, które są w tej chwili kandydatami, to dopiero tak. na, Ania ma kolejne pytanie. Już masz odznakę lidera, jeżeli chodzi o tutaj aktywność, także brawo. Czy jest szansa, że ktoś wypadnie w międzyczasie i co wtedy robimy? Staramy się na naszą shortlistę zapraszać przynajmniej jedną, dwie osoby więcej, żeby była właśnie taka rezerwa, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że mogą zdarzyć się różne rzeczy. Może ktoś się rozchorować, może, nie wiem, nagle wyjechać za granicę albo i nie móc wrócić, tak? Albo jakieś inne sytuacje. Mhm. Mieliśmy w tamtym roku taką też sytuację, że mieliśmy w planach ogromną gwiazdę dla Was ściągnąć na finał, no ale ze względu na COVID nie przyleciała do nas. I takie rzeczy się zdarzają, my to Czyli bierzemy pod losowe. uwagę. Tak. Tak, W tamtym roku rzeczywiście też wykruszyli nam się panowie, z tego co tak, pamiętam. tak, bardzo. I na scenie stanęły same panie, ale nie dlatego, że jest to TEDx Warsaw Women i tylko kobiety. Nie, absolutnie. W tym roku mamy na liście kandydatów panów, więc trzymajcie kciuki, żeby również dotrwali do końca tego Tak. procesu, bo mimo, że nazwa jest typowo taka kobieca, to w imię różnorodności panowie i panie mają takie same szanse, bo na pierwszym miejscu jest zawsze idea. Aczkolwiek jeden z panów w swoim zgłoszeniu napisał, że jeżeli będzie taka sytuacja, że taki sam temat będzie miał on, jak i jakaś pani, to oczywiście ustępuje To miejsca jest kobiecie, jakiś także rycerz wygasający tam rodzaj człowieka. tak, Także a to jest dowód na to, że czytam faktycznie dokładnie te zgłoszenia, bo takie smaczki faktycznie się wyłapuje i pamięta, nawet jeśli dana osoba nie trafi na scenę. no dobrze, kochani. Myślę, że te 30 parę minut rozmowy o procesie, kto będzie chciał, to obejrzy sobie jeszcze raz. Jeżeli chcecie komuś wysłać, kto na przykład myśli o tym, żeby kiedyś stanąć na scenie, niekoniecznie naszego wydarzenia, ale w ogóle innych tutaj TEDxów, to po prostu wyślij im to nagranie, niech sobie posłucha, bo w ten sposób zwiększy na pewno swoje szanse na to, żeby wiedzieć, co ma zrobić, żeby podnieść to szczęście i być wybranym. A jeśli jeszcze się pojawią jakieś pytania, jeśli nie wyczerpałyśmy tematu, to Piszcie w oczywiście komentarzach. tak, piszcie w komentarzach albo piszcie do nas bezpośrednio, na pewno się odezwiemy, na pewno odpowiemy, także Jesteśmy tutaj cały czas. tak. Także bardzo dziękujemy za Waszą aktywność, za wszystkie pytania. Lidera tutaj Jeszcze tu mamy. mam komentarz bardzo ciekawy. Jakie są koszty zgłoszenia, przyjęcia do wygłoszenia mowy? Bardzo dobre pytanie. Moniko? Nie ma takich kosztów. Koszty są tylko czasowe. Trzeba poświęcić No swój i czas i energia, energię, tak. bo tutaj zarówno cały zespół pracuje wolontariacko, jak i Mówcy mówcy absolutnie nie i mają wszyscy artyści wynagrodzenia. również nie mają żadnego wynagrodzenia. Takie są zasady TEDa i jakby my nie możemy nawet, nie mamy takiej możliwości fizycznie, żeby zaprosić kogoś za wynagrodzenie. Tak.
absolutnie. Bez względu na to, w jakim obszarze ta osoba by była. Czy ona będzie na scenie, czy ona będzie prowadziła warsztaty, czy będzie jakieś Artystą. inne Mhm. rzeczy robiła. Niestety nie mamy fizycznie możliwości, nawet jak mamy, zbierzemy dużo sponsorów, nie możemy wypłacić żadnego wynagrodzenia, Dokładnie, jak również bo stracimy licencję. dostaniemy po głowie. Nie, słuchajcie, nawet bilety, które są sprzedawane, są przeznaczone tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów konferencji. Także w 100% jest to działalność non-profitowa dla wszystkich, ale oczywiście koszty się ponosi, no bo są różne rzeczy, za które na ładne oczy nam nie dają, chociaż powinni. Także bardzo dziękujemy za Wasze uczestnictwo. Aha, tutaj Ewa napisała, że chodzi o uczestnictwo. Rozumiem, że chodzi o bilety, tak? A, bilety, tak. Bilety są sprzedawane, tak jak właśnie mówię, po to, żeby sfinansować przynajmniej część kosztów, które ponosimy. Tak. Mówca oczywiście nie dostaje wynagrodzenia, zespół nie dostaje wynagrodzenia, natomiast bilety są rzeczywiście sprzedawane po to, żeby właśnie mieć i Rozumiem. móc zorganizować to. Rozumiem, że Ewie Mhm. chodzi o koszt, jaki będzie. No Widza, to dla właśnie widza. Mhm. to też zależy od wielu czynników, dlatego my ustalamy koszt na późniejszym etapie i w tej chwili nie jesteśmy jeszcze w stanie określić, ile będzie kosztował bilet, bo to wymaga o koszty, aby wystąpić. Nie, Ewo, mówiliśmy, że nie ma kosztów związanych z wystąpieniem. Mam nadzieję, że to doprecyzowałyśmy. Czyli nie bo ma wynagrodzenia dla osób, które biorą udział w wydarzeniu. nie ma wynagrodzenia, ale też ta osoba nic nie musi płacić, bo nie wiem, czy o to nie chodzi, Ewie. Krótko mówiąc, nie ma tutaj pieniędzy, które są w ruchu, czy dla mówców, czy dla zespołu. Natomiast bilety rzeczywiście są sprzedawane po to, żeby zebrać przynajmniej część kosztów na właśnie inne wydatki, które są przy tak dużej imprezie. No, po prostu są. No to co? Finalnie bardzo dziękujemy. Zapraszamy do śledzenia tego fanpage'u, bo tutaj na bieżąco są wszystkie informacje i będziemy to ogłaszać sukcesywnie, jak będą kolejne rzeczy do pokazania Wam. No, czyli Także- widzimy, że odpowiedziałyśmy na Ewy pytanie, bo Ewa pisze, że chodziło o opłacenie, aby wystąpić. Tak nie jest. ma takiej możliwości. Nie Nie przyjmujemy łapówek. Absolutnie nie ma takiej opcji. I widziałam, że tam był komentarz, że TEDx został oswojony. Także dobrze, super. bardzo się cieszymy i mam nadzieję zobaczyć się z Wami wszystkimi podczas konferencji naszej Tak, oczywiście. 9 grudnia. A jeśli nie na żywo, to na pewno podczas transmisji online, także będziemy to wszystko ogłaszać. Także dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia. Pozdrawiamy.